told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Dzisiaj muszę zregenerować swoje siły twórcze. Ostatnie parę dni spędziłam niemalże non-stop przed komputerem, składając książkę. Była to dla mnie dosyć męcząca praca, dlatego że składanie książek nie jest tym, czym ja się na co dzień zajmuję. A kiedy robimy coś zupełnie nowego, albo prawie zupełnie nowego, to wymaga to od nas o wiele większego wysiłku. Poza tym praca przy komputerze to zawsze jakoś tak usztywnia człowieka. Ja potem czuję, że muszę zrobić coś bardziej tak fizycznie. I postanowiłam dzisiaj odpocząć. Ale odpocząć w taki aktywny sposób, robiąc coś. Mam pomysł na parę obrazów, ale pomyślałam sobie, że jednak nie, bo te obrazy też wymagają ode mnie dużo energii, a mi w tym momencie właśnie tej energii brakuje. Więc postanowiłam zrobić coś, co mnie zrelaksuje i odpręży. I taką rzeczą, która mnie relaksuje, jest robienie bardzo prostych, wręcz troszeczkę prymitywnych szkiców. Szkiców, które nie pozwalają na zbyt dużą kontrolę. I takimi szkicami są dla mnie szkice kwiatów polnych, chwastów. Już sam temat powoduje, że nie chce mi się bawić w takie realistyczne bardzo oddawanie tych roślinek, więc raczej sugeruję to, co widzę, niż rzeczywiście dokładnie rysuję wszystkie kształty, więc to już powoduje, że zaczynam się relaksować, bo nie muszę na pewno każdego płatka narysować we właściwym miejscu, tylko po prostu tak mniej więcej sobie szkicuję. A drugą rzeczą, którą odkryłam właściwie dosyć niedawno jeszcze, jest, że najbardziej lubię wykonywać te szkice w prosty sposób, czyli tuszem i patyczkiem. Jakiś mój patyczek. Kiedyś, dawno temu używałam takich patyczków do pisania, jeszcze w szkole średniej. Uczyliśmy się w ten sposób ładnie pisać litery. Teraz używam takiego patyczka już tylko i wyłącznie do szkicowania. Na szczęście już liternictwem nie muszę się tak bawić. I ten patyczek jest bardzo fajny do szkicowania, dlatego że ma się bardzo małą kontrolę nad tym, ile tuszu na niego weszło, gdzie on wypuści tą największą dawkę tuszu na papierze. Jeżeli go złapie z końca, to też te kształty są bardziej takie organiczne, a mniej dokładne. I to wszystko pozwala mi się zregenerować, zrelaksować i odpocząć. Jest coś takiego... teraz się upapram tym tuszem. Dobra. Jest coś takiego w nas, nie wiem, czy to szkoła nam to robi, czy sami sobie to robimy, czy może niektórzy z nas po prostu mają już to w naturze, że jesteśmy bardzo nastawieni na cel. Ja mam coś takiego. Ja lubię robić pracę, lubię malować prace, które będą skończonymi obrazami, które będę mogła oprawić. Większy sens jest dla mnie w tego typu pracach. I to jest niestety bardzo głupie myślenie z mojej strony, bo nie ma niczego złego w tym, żeby wykonywać mnóstwo prac, które są tylko, w cudzysłowie tylko, szkicami, dlatego że szkice w bardzo duży sposób wpływają na rozwój twórczy. I dzięki tym szkicom w szybki, prosty sposób mogę wypróbować nowe narzędzia, mogę wypróbować nowe tematy, nowe podejście do tego, co chcę naszkicować, a poza tym mogę się bawić.
Zabawa jest czymś, co tak nie do końca jest w naszej kulturze cenione. Uważa się, że zabawa to jest dla dzieci i dorosły człowiek powinien robić rzeczy poważne. Tymczasem wydaje mi się, że zabawa w sztuce jest bardzo ważną częścią całego procesu, dlatego że pozwala odkrywać coś nowego, pozwala odkrywać to, na co byśmy świadomie nie wpadli. Kiedy się bawimy, kombinujemy, relaksujemy się, nie zastanawiamy się tak bardzo nad tym, co robimy i dzięki temu odkrywamy nowe rzeczy. I potem czasami, kiedy przeglądam te szkice, zauważam coś, czego wcześniej bym nie zrobiła i mam pomysł na jakiś obraz, na już skończoną taką prawdziwą pracę. W takim powszechnym myśleniu zabawa kojarzy się z takim troszeczkę marnowaniem czasu, bo po co ja robię te szkice, skoro przecież nie będę w stanie tego sprzedać. Nie jest to dla kogoś, jest to tylko i wyłącznie dla mnie. No, wy to widzicie, dlatego że wam pokazuję w tych filmach, ale w innej sytuacji nikt inny tych szkiców by nie oglądał. Więc jest to część procesu. Zabawa, czyli takie marnowanie czasu jest niezbędną, moim zdaniem, niezbędnym elementem w procesie twórczym i w dodatku takim, dla mnie przynajmniej, bardzo relaksującym. Po to właśnie są te szkice, po to, żebym zebrała energię twórczą, po to, żebym się trochę pobawiła, zrelaksowała, odprężyła, po to, żeby czasami potem mnie zainspirowały, kiedy będę przeglądać je w tym szkicowniku. A może coś we mnie nowego powstanie dzięki tym szkicom, jakaś nowa idea, jakiś nowy pomysł się zrodzi, także nigdy nie wiadomo. Zachęcam Was do takiego bawienia się sztuką, dlatego że to przynosi bardzo dobre efekty. Mimo że nie są to skończone, idealne prace, to jednak dla takiego rozwoju artystycznego myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Zachęcam Was do takiego eksperymentowania, do zabawy, do odpuszczania sobie i po prostu do cieszenia się z tego, co robimy. I do zobaczenia za tydzień.